No to tak, jesteśmy teraz na terminalu portowym w Cebu. Terminal numer 1. Czekowaliśmy się i czekamy teraz na naszą łajbę, która powinna być o 2, ale już widzimy, że poprzednia o 1 jest z deka spóźniona, bo dopiero teraz ją bordują, nie? Czyli jakieś grube 40 minut po czasie. Cena tutaj, żeby polecieć stąd na Bohol, to jest 800 pesos za osobę. It's 800 per person, right? Okej, do tego trzeba dopłacić 25 peso terminal fee, plus dodatkowo za kilo nadbagażu, który tutaj limit jest 10 kilo tylko, trzeba dopłacić następne 25 pesos, nie? Czyli mieliśmy 16 ogólnie, tak się okazało, nie? Czyli 400 jeszcze dotrzaskali do tego. Dziwne, bo 10 kilo to jest trochę mało jak na łajbę, nie? No ale cóż, no jest jak jest, czyli wyszło nam na osobę, żeby się wydostać stąd po 1000 pesos, nie? W sumie wyszłoby lepiej, żeby lecieć bezpośrednio, ale nie było lotów. Trzeba było tak czy inaczej przysiadkę robić w Cebu, więc jeden bound. No ale terminal portowy wygląda całkiem normalnie jak mini lotnisko. Nawet bardziej przestronnie i przyjemniej niż na lotnisku w Zamboandze. No ale luz, ogarniamy się na tą łajbę i powinna z 1,5 godziny chyba płynąć na Bohol. I idziemy odwiedzić teściową w końcu, więc będzie się działo później, nie? Będzie się działo, no ale niestety późno będziemy. No ale cóż, jest jak jest. Nie zmienimy tego i tyle, nie? Dobra, ładujemy się w końcu. 10 minut po 2, miało o 2 wypłynąć, więc nie jest tak źle. Nie jest tak duży poślizg jak poprzednia łajba. No i to jest ta łajba tutaj. No nie jest wielka. Dobra, i to wygląda w ten sposób w środku. Miejsca są numerowane, więc zawsze będzie miejsce czekało na Ciebie. A, jeszcze wracając do nadbagażu, tutaj nikt nie sprawdza podręcznego, musi tylko zgadzać się wymiar. Ile tam się napakuje kilogramów, to już Twoja sprawa, nie? Gdybyśmy wiedzieli wcześniej, nikt tego nie sprawdził, myśleliśmy, że normalnie, jak wszędzie 20 kg jest, nie? Przynajmniej. Gdybyśmy sprawdzili, to wszystkie te ciężkie butelki, które tam są z prezentami, by się tutaj włożyło, nie? Nadbagażu by nie było takiego, no ale cóż, jest jak jest. Trzeba to przełknąć. Grube pieniądze się płaci, nie? Co nadbagaż? Dobra, luz, nie? Dobra, kawka wypita i ruszamy. Ruszamy w trasę. Trzeba złapać teraz jakiś transport. Mam jeszcze chyba, ile to było? 12 km, tak? Czy 11? Aby dotrzeć na miejsce. Więc luzik, no, pierwsze ruchy na Boholu wygląda całkiem dobrze. Ale okazuje się, że jestem teraz tragarzem. Ktoś jest zmęczony. Ale luz. Może być. Jak na razie Bohol, powiem, że spoko wygląda. Fajna zabudowa. Te całe miasteczko Taglibaran, w którym jesteśmy teraz, nie wygląda na za wielkie. Ale widzę, że wszystko jest co trzeba. No dobra, tutaj jest główna droga. Zaraz tutaj coś się łatwiej trafi, mi się wydaje. Ale mamy teraz rush hour. Widzę, że każda taryfa, czy każdy trycykl jest oblężony. Jest i to, złapaliśmy transport. Wszystko się mieści w tych trycyklach elegancko. 2 torby z tyłu, nasza 2, nawet miejsca na nogi jest dużo od cholery. It's actually spacious here, the back. Yeah, actually, I tell you, with all those bags, it's pretty good. Dobra, jedziemy na spotkanie z rodziną.
kościół, który po lewej tutaj miniemy zaraz. To jest najstarszym kościołem tutaj na wyspie Bohol. No, na pewno do niego tutaj trafimy zobaczyć go w środku, jak to wygląda. It's built by Spaniards, yeah? Tutaj, to jest to maleństwo. Dobra, dotarliśmy, ale już ktoś nas wypatrzył i już krzyczą, że jesteśmy. Więc niespodzianka pojawić się tak znienacka nie wyszła chyba, ale idziemy. Już fama wyszła, nie ma to jak na wiosce. Nothing better than the village. Zobaczcie, co tam się dzieje. Mangilak, Day! A, teściowa już tutaj. Ayaw, gilak! Huwag mo ilak! Ayaw, gilak! Ilak, Day! Ilak, Day! Łzy idą, nie ma to tamto, co? Wala mangilak, Day! No, big to cry. I told you they're gonna be a lot of tears, eh? Sameta poszła. Gruba wyżereczka dzisiaj. Dzień dobry, Bohol. W takiej okolicy pobudeczka. 9 rano, wioska. Idziemy coś zjeść. Dzień dobry, Czusiu. Mayong buntag. Mayong buntag. Maajong. Dobra, uczę się powoli. Uczę się Bisai. Dobra. Takie mamy podwóreczko. Hello, how's going? Takie podwóreczko, ciepełeczko i wbijamy się zaraz w jakiś transport i jedziemy nad morze. Tutaj mają plażę ciemną, nie mają jasnego piasku, ale jest woda i jest ciepła woda, więc zawijamy się tam dzisiaj chill, a później będziemy ogarniali rzeczy na następne dni. No to tak, idziemy na plażę taką dróżką, palemki, kokoski, elegancko. Zebraliśmy ekipę tutaj. Come on girls, show yourself. Who is who? Who is Julia? This is Julia and this is Jillian. Same, totally the same, huh? How old are you? Even talk at the same time, huh? Very good. No, już widać stąd morze. Morze jest tam. Elegancko. A domki tu wyglądają na tej wiosce w ten sposób. Dana mówi, że ten dom tylko był tutaj wcześniej, a tutaj były puste działki i dopiero tam jej rodziny, chałupki były. Dzień jest zarąbiasty. I jest i karaoke, pierwsze karaoke tutaj. That's popular here in Philippines, is it? Everybody sings. Do you sing? Sing the songs? Really? No. I think you are hiding in the room and la 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 la. Right? A to jest główna ulica, skąd my przyjechaliśmy. W stronę tak Bilaran, a to w drugą stronę. No i dotarliśmy tutaj na lokalną plażę. W ten sposób wygląda. Sameta już tu jest, cała familiada.
O, tak jak u nas. Dokańczanie szamy z fiesty przez kolejnych parę dni. Tak jak na święta u nas. Od cholery żarcia, a później to się je. Normalka, nie? That's the happiest person this morning. Tutaj mamy litrowe browary. To jest kozak, nie? Pero ang trick anak te, ayaw mo hatag. Taki litrowy sobie na orzeźwienie. Hatag. Nieźle. To dali, co widzimy, to są ruiny Barangay Laya. Coś jak nasz urząd miasta w sołectwie czy w małej gminie. Mamy I don't odpływ, understand. więc mamy odpływ z piwkiem. Przypływ piwa, odpływ wody. Which means high tide here, low tide there. Dobrze jest dobrze. Unya siguro mag-ano. A więc tak, jesteśmy już po plażyczce, posiedzieliśmy tam, pojedzone. Za dużo nie było pływania, bo odpływ. A teraz jedziemy po motor, wypożyczyć znowu do stolicy wyspy, do Tagbilaran. Czekamy na miejscowy transport, czyli jeepney, nie? A to jest właśnie ten kościółek tutaj obok. Zaraz zobaczmy, jak on wygląda, nie? Czyli w sumie to nie jest kościółek, a kaplica, tak napisane jest. San Vicente Ferrer Chapel. Laya Baclayon. No nie, zamknięte jest, więc nie zobaczymy tutaj chyba. O, tam ktoś jest, tak jest. Boczkiem można zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Ozdabiają coś. Z tej strony można zobaczyć. Hello! Cannot miss the jeepney. Waiting for jeepney. Więc to wygląda tak. It looks like this. This is the altar of our chapel. That's the San Vicente Ferrer. Yeah. Yeah, I remember that. The center. Aha. Which is San Vicente Ferrer. The one inside, yeah? Okay. So this is the patron of the area? Yes. Patron saint of our barangay. I see. Very nice. This one, that was for procession, yes? Yes. Yesterday, yeah, I've seen it. We just came, we couldn't see it because we're making surprise. And there were flowers, yes? Yeah, there is a flower, but Yeah, it's already taken, yeah. Ah, okay. This carol have a wheel. Uh-huh. This one. But this is carrying With the people, yeah? with People. oh, That's the heavy. poor people. No, Okay. it's not heavy, but need a balance. Oh, of course you do. Okay, ladies, I have to disappear. I could stay with you longer, but Okay. I don't want to miss the jeepney. You're the husband of Dana? Yes, I am. You know me already, yeah? You know, I'm follower of Dana's. Ah, very good. Tak jak tutaj widzicie, wszystko ozdobione tymi chorągieweczkami. No wczoraj była ta procesja właśnie. Jak to wygląda na tej fieście? Wszyscy przygotowują żarcie w każdym domu i po prostu chodzi się od chałupy do chałupy, siada, napić się browara, zjeść i tak wszędzie, cały dzień. Otwarte drzwi są dla każdego tutaj przy takiej imprezie. I dodatkowo taka impreza organizowana jest tylko przez ten jeden barangay, czyli przez jedną gminę. Nie działo się to wszędzie w całych Filipinach albo na całej wyspie, po prostu tylko w tym rejonie całego barangay. Dobra, mamy tego. You get? Mamy. There we are. Hello. Super. Thank you. Hey. Oh. Oh. What's your name? Raven. Wow, this is super cool name. I'm gonna steal your name. I'm Raven, and I give you my name. You are Paweł, okay? Hey Paweł. I'm Raven. High five, you're very good boy. Dobra, misja zakończyła się sukcesem. Ogarnęliśmy motorek, mamy taką rakietę tutaj. Avenis, Suzuki Avenis, 125. Jesteśmy po centrum handlowym, bo idziemy do marketu kupić parę rzeczy, bo potrzebujemy, jak zwykle. No na tym wyprawie cały czas coś potrzebujemy, nie? A wracając do ceny za to, 400 za dzień, na 5 dni wynajęliśmy i 2000 wyszło, prosta matematyka, nie? Więc luz, no dzisiaj nie będziemy więcej się kręcić, tutaj oczywiście, ogarniemy te rzeczy, wracamy do domu, bo tam kolejna ekipa z rodziny wpada, no, poznać mnie oczywiście, nie, i zobaczyć dane. I nie widzieli jej tyle lat, a mnie w ogóle przecież nie. Więc znowu jakieś browary pewnie pójdą. Dobra, to by było chyba na tyle, na teraz i idziemy do tego marketa.
Ba, a tu taka niespodzianka na koniec dnia. Okazuje się, że dzisiaj są mistrzostwa kobiecej siatkówki tutaj, tych barangajów. A jesteśmy po drugiej stronie tej plaży, jak byliśmy wczoraj, czyli wcześniej. To są te ruiny tego starego sołectwa czy gminy. Lokal turist. Dobra, z powrotem jesteśmy w mieście, w Tagbilaran. Idziemy do muzeum. Tak zaczynamy dzisiejszy dzień. Będziemy kluczyć znowu w tej okolicy. To jest muzeum, jakiś stary budynek. Ciekawe, co to było wcześniej. Jest i park, i także kościół po drugiej stronie, ale chyba msza jest teraz, bo dzwony biły, ale tam też zajdziemy. Później ruszymy dzisiaj na następną wyspę, która jest połączona dwoma mostami, Panglao, tam gdzie jest lotnisko. A jutro ruszymy dalej w centrum wyspy. I znowu pewnie nam zabiorą kamerę, bo jak tu bywa w muzeach, nie można nagrywać. Hello? No tak jak mówiłem, nie można tu nagrywać, ale można robić zdjęcia, a telefonu nie sprawdzają, ale czapkę zabrali. Nie można z czapką było wejść. No, tak jak było mówione wcześniej, nie można było nagrywać. Coś tam się udało dziabnąć telefonem. No, tak jak tam widzieliście, to było tutaj straszne trzęsienie ziemi w 2013 roku, które zdemolowało miasto, w ogóle całą wyspę tutaj grubo. Te kościoły, wszystkie budynki, kurna, były zrujnowane. No i tak patrząc na to, jak to było, to całkiem sobie poradzili z tym. A teraz zobaczmy, tam jest jaka msza, to tylko pewnie z tyłu zobaczymy, jak to wygląda. In loving us, therefore He will never be tired in forgiving, because He Jest is the jakaś God msza of tutaj. mercy and compassion. Amen. But the Tak, wszędzie to samo. leads us to a kind of disposition as a way of our response to the unending grace of His mercy, grace of love. Dobra, rzućmy okiem, jak to wygląda tam w środku. We need to have this kind of disposition. Gratefulness makes us powerful. No ładnie to jest ten. This is why the disciples and the apostles of Christ were so zealously proclaiming the gospel. Dobra, ludziów jak mrówków, nie będziemy tam łazić i z kamerą nagrywać tego, jak to wygląda. Może któregoś razu tam się przejdziemy. Out of that being gratefulness. No i teraz wbijamy się na ten most cały, żeby przedostać się z wyspy Bohol na Panglao. Jest ten bridge, ten most. A jak on się nazywa, nie wiem, pewnie później sprawdzimy. No ale dzisiaj taki trochę pochmurny dzień. Zdeka pada co chwilę, tak nie mocno, ale męcząco. Nagdanan Cave. Jest takie jezioro. Wala lagi mi change mo. No change. Kurna, tu na Filipinach, żeby dostać jakąś tą resztę, to jest naprawdę ciężko. I have it. Kurna, na tych straganach, jest ich tu sporo, ceny mają naprawdę, kurna, kozackie. 99 pesos to w ogóle 100 razy lepiej niż w Tajlandii. W Tajlandii to z reguły 100, ale w batach całkiem. Trzeba przyznać. I to w miejscu turystycznym, więc jest nie najgorzej. Wejście tutaj 50 pesos za osobę, a było jeszcze dodatkowo trzeba by zapłacić 75 za pływanie. No i to jest wejście takie. Ciemno tam będzie. Jest jaskinia. O, i to jest taki basenik w środku, w którym sobie można pływać. O, proszę bardzo. Nie, no fajna miejscówka, ale tutaj nie będziemy chyba pływać. Czasu tracić, zobaczyć tylko, ogarnąć i będziemy ruszać na plażę. Dobra, jesteśmy na tej wyspie Panglao.
I tu mamy kolejny kościół świętego Augustyna. Tak na chwilę tutaj zachodzimy, bo jesteśmy w okolicy. W poprzednim była msza, a tu mamy ślub. Tak wygląda. No ładnie. A, tu bliżej ołtarza. Też na bogato. Tutaj organista i chór. I widok na ołtarz. Główną nawę i boczna. A tu chyba zakrystia jest, bo jesteśmy z tyłu. Drzwi otwarte. Jest i panna młoda tutaj. A to jest Allona Beach. Jedna z najbardziej słynnych tutaj plaż. Nie no spoko, różnica do tej plaży, co byliśmy wczoraj. Tutaj bialusieńki piasek. Taka pieszczysta promenada tutaj. Zawinęliśmy się z tamtej plaży. To jest większa niby tutaj, za tymi budyneczkami. Ale mamy odpływ